W największym lesie deszczowym na świecie istnieje jedno plemię o niezwykłej potędze. Nosi ono nazwę Klan Krwi. Ludzie do niego należący z zewnątrz nie różnią się niczym innym od zwykłych Majów czy Azteków, jednak w środku ich duszy ludzkiej nie ma. Stracili ją wtedy, kiedy ponad 100 lat temu plemię to zmagało się ze śmiercią swojego wodza plemienia, Sayeola. Był on nie tylko silnym wojownikiem, co także opiekunem oraz medykiem. Był on podobno zjedzony żywcem przez bardzo zorganizowaną ławicę piranii czarnych. Jedyne co po nim zostało to kawałki wątroby i mózgu, które z ubiegiem czasu zostały pożarte przez owady. Nikt z jego śmiercią nie mógł się pogodzić. Klan Krwi, mimo że był najsilniejszy, bardzo szybko upadał. Biedni ludzie szukali ratunku, który szybko znaleźli. 31 października do plemienia przybył człowiek zwany Krwawym Szamanem. Wiedział on, jak można przywrócić zmarłych do żywych. Wielu ludzi uznało go za głupka, jednak ten dowiódł swoją rację. Rytuał, jaki chciał wykonać, pozwala poświęcić życie osoby, zjadając żywcem jej kończyny, aby móc przywrócić do życia inną. Bez przedłużania rytuał został rozpoczęty. Plemię wzięło już skazanego na śmierć mordercę, który zabił swoje dzieci, a następnie kazał nosić ich matce ich ręce, jakie przywiązał do niej i przybił śrubami. Został on położony na kamieniu o 2-metrowej długości. Nie więcej, nie mniej, a następnie zaczęto mu robić znaki na ręce ostrymi dzidami. Były to znaki bóstwa, jakie jest przez nich wyznawane, wężowego boga. Następnie został on otoczony. Ludzie jeden po drugim zaczęli podchodzić do niego, łapali go za ręce i nogi, a następnie zjadali mu palce, potem dłonie, wszystko oprócz kości, jakie potem zostały do niego przybite. Wszyscy myśleli wtedy o jednej osobie, Sayeolu. Ludzie zebrali się potem w koło i zaczęli tańczyć, rzucając z siebie kawałkami mordercy, które albo zjadali, albo zrzucali do rzeki. Po godzinie, dokładnie o północy, spadło 25 piorunów. Tyle samo, ile osób brało udział w rytuału. Za ciała mordercy wyłoniło się coś. Humanoidalne stworzenie. Całe czarne, z czerwonymi oczyma, krwistymi oraz lekko świecącymi. Każdy krzyczał w tym samym czasie: Sayeol, Sayeol, Sayeol. Wtedy istota, obróciwszy się, powoli szła do członków plemienia. Klan Krwi to nie jest ten sam klan, co pamiętam. Pełne plony, brak konfliktów i samo szczęście. Co się stało, moi kochani? Co się stało z naszym imperium? Wy nie przywołaliście mnie ze zmarłych, bo za mną tęskniliście. Wy to zrobiliście, ponieważ samemu nie mogliście nic zrobić. Król Sayeol nigdy nie był królem. Był tylko osobą, jaką używaliście do swoich celów. I do czego was to doprowadziło? Chodźcie tutaj, chodźcie tu wszyscy. Od tego momentu zostaniecie tym, czym byliście do tej pory. Zwierzętami. Jednym wielkim stadem. Głodnym krwi, lecz samemu całkowicie bezbronnym. Na mój rozkaz stańcie się piraniami. Kilka sekund potem wszyscy zaczęli zmniejszać swoje rozmiary i uciekać do wody. Całe ich ciała ewoluowały, przekształcały się. Narządy im odpadały, zęby im się zmieniały. A potem każdy z nich odpłynął w dal. Jako jedna ławica piranii. Och dig spår
Już niedługo zacznie padać deszcz. Jest to idealna pora, aby piranie wypłynęły na polowanie. Są one bardzo głodne, ponieważ nie jadły nic przez prawie 2 dni, a są to bardzo żarłoczne ryby, jak nie najbardziej żarłoczne w całej Amazonii. Najczęściej osiągają 15 cm długości. Słońce na nie niedługo zejdzie, a zaczęły pojawiać się już pierwsze ciemne chmury. W okolicy było średnich rozmiarów jezioro wychodzące z Amazonki, największej rzeki świata. Często nad rzek przebywają tam ptaki, głównie papugi oraz harpie wielkie. W głębinach tego jeziora przebywają jeszcze piękniejsze stworzenia. Arowany, zwane przez tubylców małpimi rybami. To stworzenia najczęściej osiągające metr długości. Nazwę tę zawdzięczyły ich sposobowi polowania. Kiedy małe stworzenie jest blisko tafli wody, ryba wyskakuje z niej, aby je upolować. Jednak w tym momencie to ona jest na celowniku. Arowana spokojnie płynęła, szukając miejsca na odpoczynek. Jej oczom ukazał się straszny widok. Wszystko było zdewastowane, wszystkie stworzenia martwe. Wyglądało to, jakby w jezioro spadła bomba. Oprócz niej, drzew i roślin praktycznie nic nie pozostało. Co dalej słychać było bulgot, coraz większy i większy, aż w końcu nie dało się nic usłyszeć. Wtedy przed Arowaną ukazało się 100, 200, 300, coraz więcej piranii. Wszystkie wleciały na Arowanę, dosłownie pożerając ją w kilka sekund. Krwawa ławica nie zatrzymała się, a płynęła dalej, do wyjścia z jeziora. Znalazły tam mały statek. Ludzie z tego statku powoli chowali swoje rzeczy, ponieważ było już praktycznie ciemno. Nagle zauważyli, że ze statku do wody spadły wędki. Kilka z nich weszło do wody i zaczęło je zbierać. Nagle jeden z nich poczuł na nogach mrowienie. Spojrzał się pod wodę. Wszyscy z nich zostali otoczeni krwawą ławicą. Piranie czekają na idealny moment. Mimo że wyglądają na zwykłą ławicę, nie są nią. Ta ławica to potomkowie klanu krwi. Znaczy to, że w skórze tych krwiożerczych ryb są ludzie. Czekają na idealny moment, aby zapolować. Jeden przerażony rybak zaczął uciekać. Wszystkie ryby od razu go zaatakowały, powodując, że wleciał on do wody, a następnie został dosłownie pożarty żywcem. Jego głowa to jedyne, co zostało. Inni zamrozili się z przerażenia. Wszystkie piranie przestały zjadać ich przyjaciela, a następnie na nowo ich otoczyły, powolnie pływając. Rybacy nie mogą wykonać żadnego ruchu, ponieważ jeden z nich zostanie wtedy zabity. Jednak jeden z nich zauważył na statku truciznę, jako może zabić piranie. Powoli zaczął iść do statku, krok po kroku. Kiedy wyciągnął rękę, aby wziąć truciznę, został wciągnięty do wody. Piranie wgryzały się w jego ciało, wyglądało to, jakby były dosłownie do niego przyklejone. Odgryzały mu palce, ręce i nogi, a potem zaczęły wgryzać mu się w brzuch, odgryzając mu narządy jeden po drugim, a wszystko, jak on jeszcze żył. Pozostał ostatni. Nie wiedząc, co zrobić, czuł się praktycznie bezbronny. Piranie nie zostawią go w spokoju, nawet jeżeli ma tak stać do kolejnego dnia. Nie zostało mu nic innego, a wyciągnięcie noża i zabicie samego siebie. W sekundzie, kiedy miał to zrobić, w jednej nocy poczuł olbrzymi ból. Piranie zaczęły mu się wgryzać w nogę. Puszczając nóż, klęknął, a następnie piranie zaczęły wgryzać się w jego nogi, a potem kolejne części ciała. Po drugiej stronie tego samego jeziora, w którym krwawa ławica zjadła żywcem tych ludzi, było jeszcze jedno stworzenie. Wyglądało z kształtu jak człowiek, lecz w ciemności nocy jedyne co było widać to czerwone, krwawe i świecące oczy. Nagle wszystkie piranie powoli zaczęły płynąć w stronę tego stworzenia. Po usłyszeniu ryku, który był wręcz identyczny do ryku pierwszego pokolenia klanu krwi. Kiedy przypłynęły do tego miejsca, to stworzenie skoczyło do wody, a następnie zaczęło powoli zbliżać się do ławicy. Te oczy, te całe czarne, cieniste ciało. Krwawa ławica kiedyś słyszała o nim legendy. Pierwszy król klanu krwi. Niepokonany wojownik oraz rodzic, opiekun całego plemienia. Nagle pojawił się dosłownie obok krwawej ławicy i powiedział: Czy to wy, moi potomkowie? Czy to te same dusze, które zamieniłem w krwiożercze piranie? Szukałem was po całym lesie przez setki lat, aż w końcu mi się to udało. Nawet nie wiecie, jaki jestem teraz szczęśliwy. Pewnie słyszeliście już me imię, ponieważ to ja od samego początku do końca jestem waszym królem. Krwawa ławica stała cała przerażona.
Chciała uciekać, lecz nie mogła, jakby coś się blokowało. To stworzenie, to był Sayeol. Odkąd wasi przodkowie wykonali taniec krwi na mnie i po tym jak zamieniłem ich w piranie, od tego momentu nie czułem nic, po prostu pustkę. Ale od ostatniego Halloween to się zmieniło. Jakby taniec krwi został wykonany na nowo. Przez was oraz jeszcze jedną ławicę, która wyznawała wężowego boga. Czy wy zapomnieliście o tym, do czego to doprowadziło? A może muszę wam o tym przypomnieć. Oczy Sayeola zaczęły się świecić coraz czerwieniej, a cała krwawa łysa zaczęła czuć uścisk, jakby były trzymane ręką przez kogoś lub coś. Powiedzcie mi, dlaczego? Dlaczego wy to zrobiliście? Nie chcecie powiedzieć? Co, boicie się? Nagle, jak już miał skruszyć całą krwawą ławicę, Sayeol upadł na dno. Boże, co się ze mną dzieje? Piekło, diabeł, ofiara, Ji-won. Sayeol czuł się, jakby miał zaraz umrzeć, lecz po kilku sekundach znowu się obudził. Klanie krwi, od teraz macie nowe zadanie. Macie 3 dni na znalezienie i zabicie 1000 ludzi i stworzeń, a następnie musicie odtworzyć ten rytuał. Lecz nie dla mnie, ale dla kogoś innego. Kiedy po swojej śmierci trafiłem do piekła, widziałem go, słyszałem jego głos. Jako jedynego anioła, jakiego mogłem usłyszeć, był to anioł prawdy. Majestatyczny, ogromny wieloryb, który miał na imię Ji-won. Następnie Sayeol zniknął w cieniu nocy, a krwawa ławica, wstrząśnięta tym spotkaniem, nie mogła nawet się ruszyć ze strachu. We wnętrzu ławicy niektóre piranie zaczęły już oddalać się w stronę wyjścia jeziora, lecz zostały one tam zatrzymane przez Sayeola, a następnie skruszone. Reszta krwawej ławicy widziała to wszystko. Nie mają one innego wyjścia. Albo zrobią to, o co Sayeol je poprosił, albo skończą tak, albo jeszcze gorzej niż tamte piranie. Czas mija coraz szybciej, a zabijanie pojedynczych ryb tylko wydłuża im to zadanie. Nie mogą dłużej już tego robić, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne. Znają jednak rozwiązanie tego problemu. Około 10 km od nich jest ogromna impreza na plaży. Jest na niej ponad 600 ludzi. Krwawa ławica liczy ponad 1000 sztuk, co na piranie jest to ogromna ilość. Bez utraty czasu płynęły do plaży. Dokładnie wiedzą, gdzie ona jest, ponieważ muzykę z niej słychać na około 12 km, a głównie są to piosenki Mermaid oraz Hollywood Undead. Ta impreza była o wiele większa niż piranie przewidywały. Ich plan jest taki, że na każdego człowieka wleci około 10 pirani, a te, co zabiją, pomogą innych. Zaczęła się rzeź. Już po kilku sekundach ludzie zaczęli wpadać do wody, krzyczeć i płakać. Dzieci były dosłownie przez ryby pożerane. Niektórym ludziom ryby przegryzły samą skórę, co powodowało, że wszystkie wnętrzności wypłynęły z człowieka. Piranie robiły to prawie z każdą ze swoich ofiar. Woda była dosłownie czarna od krwi. Wszędzie pływały głowy, ręce i nogi. Ludzie nie mogli dostać się na plażę, ponieważ na płciźnie piranie już pojawiły się przed nimi. Sayeol sekretnie to wszystko obserwował, śmiejąc się strasznym głosem. Każde zabójstwo dokonane przez krwawą ławicę sprawiło, że poczuł się on bardziej silny. Coraz bardziej słyszał Ji-wona, a bynajmniej tak mu się wydaje. Jaka jest jednak prawda, nigdy nie wiadomo. Ta plażowa masakra trwa już kilka godzin. Wydaje się, jakby ona nie miała końca. Piraniom zostało już tylko około 100 ludzi. Niektórzy z nich chcieli samemu umrzeć, lecz piranie im to uniemożliwiły. Do wieczoru każda osoba została pożarta, jedyne co zostało to kości i kilka narządów, najczęściej jelit. Nielicznym udało się wyjść na brzeg, jednak każda z tych osób miała piranie dosłownie przyczepione do siebie. Nagle stało się ciemno. Piranie zatrzymały się w ruchu. Ludzie uciekali jakby w zwolnionym tempie, a do wody zaczęły spadać pioruny i rozpoczęła się burza. Burza ta jednak nie wychodziła spoza wody. Była ona tylko nad wodą. Ze wszystkich drzew zaczęły uciekać ptaki, lecz one nagle zostały pozbawione wszystkiego oprócz kości i piór. Nad wodą zaczął unosić się Sayeol. Wyglądał on jeszcze bardziej humanoidalnie niż wcześniej, lecz jego czerwone, krwawe oczy i ciemne ciało nic w sobie nie zmieniło. Zbliżał się do ludzi, śmiejąc się i uśmiechając. Z jego wampirycznych zębów lała się krew, aż w końcu przestał to robić. Ucichł. Dobrze się spisaliście, klanie krwi. Nigdy się nie spodziewałem, że tak szybko ukończycie większość pierwszego zadania. Zrobię wam wyjątek.
Zabiję resztę ludzi za was, powiedział Saeol, a następnie spowodował, że ludzie zaczęli się unosić. A następnie przysuwał powoli wszystkie osoby, które przetrwały plażową masakrę do siebie. Spokojnie, nie musicie się martwić, ludzie. Wiecie, ja też byłem kiedyś taki jak wy, setki lat temu i dalej jestem, jednak trochę się zmieniłem. Nie czuję już bólu i nie czuję także emocji. Mogę sprawić, że w mgnieniu oka także wy przestaniecie to czuć. Nie przyszedłem was tu zabić, lecz bardziej wyzwolić. Jeden po drugim staniecie się aniołami, podobnie jak ja, którym byłem, kiedy opuściłem ten świat. Przybyłem wtedy do miejsca, niby to nie był Eden, niby to nie było piekło. Boga tam także nie było, lecz setki, jak nie miliony stworzeń, takich jak ja. Byliśmy wtedy wolni, mogliśmy zmieniać się we wszystkie stworzenia, jakie chcieliśmy. Nie czuliśmy głodu. Jednak pomiędzy milionami upadłych aniołów, żaden z nich nie był dobry. Każdy z nich mógł niespodziewanie wziąć cię za szyję, a następnie trzymając pożerać cię żywcem w nieskończoność, ponieważ tam także nie było i śmierci. Kiedy zostałem złapany, wiedziałem, że już to będzie dla mnie koniec. Jednak byłem w błędzie. Wtedy to przybyło stworzenie, które mnie ocaliło. Nie pamiętam, co on dokładnie wtedy powiedział, ale wiem, kim on był. Był on aniołem prawdy. Razem spędziliśmy praktycznie cały mój czas w nicości, ale jednak moje ludzkie potrzeby dalej istniały. Jeżeli najbardziej ludzką rzeczą jest to, by wierzyć w coś większego od siebie, już to miałem. Mój Bóg, mój anioł, Jiwon. Niedawno dowiedziałem się, że on umarł. Nie chcecie nawet myśleć, jak mnie to bolało. Straciłem wtedy coś większego niż przyjaciela. Straciłem wtedy ludzkość. Straciłem samego siebie. Pewnie myślicie, że jestem szaleńcem, co? Zabijam ludzi dlatego, aby Jiwon mógł powrócić do życia. Głupie, co? Powiedzcie mi, co byście zrobili, gdybyście wy mieli takiego Jiwona? Czy byście po prostu powiedzieli, kurde, umarł i sobie popłaczecie? Jakim byłbym przyjacielem, jakim byłbym bratem, gdybym coś takiego zrobił? A teraz, kiedy otrzymałem tę szansę, nie mogę jej wykorzystać. Nagle głowa każdego człowieka wybuchała, jedna po drugiej, z odległością czasową dokładnie 5 sekund. To jest dla ciebie, aniele prawdy. Już niedługo zostaniesz uwolniony. Już niedługo będziemy tylko my, na wieczność. Amen. Następnie skierował się do krwawej ławicy. Zostało wam już tylko 10 stworzeń do zabicia. Pamiętacie, co się stanie, jeśli tego nie zrobicie? To dobrze. Saeol, jak to on zniknął w ciemności, a nagle niebo znowu zamieniło się na białe, a wszystkie zwłoki zniknęły. Piranie zostały uwolnione, a potem odpłynęły, szukając ostatnich ofiar. Było to proste zadanie, jednak nie miały czasu, aby szukać arapaim, arowan oraz dyskowców, ponieważ były to ryby, które było trudno zabić. Zajęło im to mniej niż godzinę, aby zabić 90 stworzeń. Zostało im ostatnie. Krwawa ławica czuła się nagle, że jest obserwowana. Nie jest to Saeol, ponieważ on sam poszedł polować na jaguary. To stworzenie obserwowało wszystko, od początku plażowej masakry. Obserwując wszystko, każdą walkę, każde polowanie, dosłownie wszystko, co dzieje się w Amazonii. Nie jest to ani upadły anioł, lecz jest to sum czerwonopłetwy, zmutowany, przekształcony i zrujnowany przez amazońskie plemienia, aby je chronić. Po raz pierwszy od czasu spotkania z wężowym bogiem, krwawa ławica boi się o swoje życie. Spotkały one albowiem cień wojny. Wszystkie piranie zaczęły się słabo czuć, a sum wtedy powoli wpłynął w środek ławicy, zjadając je powoli. Jego celem jest rozproszenie całej ławicy, aby nie mogła się zgrupować przeciwko niemu, ponieważ wystarczy, aby jedna go zraniła, a wtedy wszystkie piranie po prostu po poczuciu krwi go zaatakują. Nagle piranie zaczął uciekać, jednak cień wojny je zaczął gonić. Krwawa ławica wpadła na pomysł. Muszą zagonić go do cienkiej rzeczki, a potem go otoczyć i zaatakować. Będzie wtedy on wyczerpany i nie będzie w stanie ich zaatakować. Wtedy jednak powoli się krwawa ławica męczyła. Próbowała ona go zgubić, pływając między kanałami oraz małymi stawami, lecz on nie przestawał ich gonić. Przed piraniami zaczęły spadać drzewa, aż w końcu zagrodziły im drogę. Nie mają one wyjścia i muszą walczyć z cieniem wojny.
Jeżeli go zabiją, ukończą zadanie nadane im przez Sayola, a jeżeli nie, umrą. Jedyna droga, jaką pokonają tego zmutowanego Suma, jest przez zmęczenie go do takiego punktu, w którym nie będzie w stanie ich otruć lub porazić piorunem. Niektóre piranie próbowały go zaatakować. Zostały od razu zabite. Jednak jednej z nich udało się dopłynąć do jej ogona, a następnie wgryzła się w jego płetwę. Kilka kropel krwi wystarczy, aby zamienić całą walcę piranii w krwiożerczą bestię. Jedno stworzenie składające się z setek innych. Tak się właśnie stało. Wszystkie piranie w momencie, w którym poczuły krew, dosłownie straciły swój umysł. Ich oczy zaczęły zamieniać się w jakby krwawe, a wszystkie piranie zebrały się w jednej grupie. Cień wojny patrzył się na nie zaniepokojony. Rzucił ich piorunem, jednak piranie wtedy rzuciły się w niego, omijając uderzenie pioruna. Następnie wszystkie piranie w tym samym czasie wgryzły się w Suma, a następnie wgryzały się dalej, coraz głębiej w tym samym czasie, następnie zostawiając Suma w dosłownie agonalnym stanie i patrzały, jak jego głowa zaczyna się powoli otwierać, a jego mózg wypływał. Sayol, który niedawno pojawił się, by obserwować ich walkę, uśmiechnął się z radości. Udało im się wykonać jego zadanie, a teraz jedyne co oddziela Sayola od Jiwona to jeden rytuał. Bardzo wam dziękuję, klanie krwi. Wykonaliście to, o co was prosiłem. Bez waszej pomocy nigdy bym sobie nie poradził. To wszystko dla ciebie, mój bracie. Teraz razem odtworzymy taniec krwi. By to zrobić, oczywiście, musimy mieć osobę. Nie musicie się martwić, ponieważ to jeden z was będzie mu oddany. Powiedział Sayol, a następnie oddzielił krwawą ławicę na boki, oddzielając jedną rybę, która nawet nie była piranią czerwoną, lecz piranią czarną. Co ty tu robisz, czarny demonie? Przybyłeś całą drogę z domu wężowego boga tutaj, tylko dlatego, aby zostać zabitym? Jaki głupek by to zrobił? Zdziwił się Sayol, a następnie przesunął czarną piranię do siebie. Już nie musisz się ukrywać. Twoja ławica może i jest kontrolowana przez ich tego samego wężowego boga, ale ty wydajesz się inny, bardziej ludzki. To dobrze. Albowiem niedługo zostaniesz poświęcony w tańcu krwi. Powiedział Sayol, a następnie piranie zaczęły atakować czarnego demona, ale robiły to z umiarem, aby nie zniszczyć rytuału. Kilka piranii wystarczyło. Reszta z nich została zatrzymana przez Sayola, który odciął czarnemu demonowi płetwy, a następnie zaczął zamieniać go w człowieka, aby wszystkie piranie brały udział w tańcu krwi. Czarny demon w formie człowieka jest bardzo niebezpieczny, ponieważ większość czarnych demonów to dawni wystawcy kultu szatana, którzy zabijają innych, następnie dekorując swoje mieszkania w ich organach, póki cały dom nie zgnije, a same nie zostaną zjedzone. Czarny demon krzyczał w agonii, ale nic to nie dawało. Sayol odciął jego ręce i nogi, używając swoich pazurów stworzonych z cienia, a następnie rzucił je piraniom, aby z nimi pływały. W głowie Sayola stawały się głosy głośniejsze, jakby Jiwon był coraz bliżej niego. Jedyne co słyszał, jeden wyraz. Eden. Może tam Sayol trafi po tym, jak umrze drugi raz. Do wody zaczęły spadać pioruny. Żaden z nich nie zadawał obrażeń ani piraniom, ani Sayolowi. Było ich tyle, ile pirani zebrało się w tańcu krwi. To się dzieje, Jiwonie. Już niedługo będziesz na nowo żywy. Uwolnię cię z tego piekła. Nagle Sayol został rzucony w powietrze, a następnie w ziemię i do niej przymocowany. Krwawa ławica została od niego oddzielona, kiedy przed Sayolem zaczęło się pojawiać stworzenie. Połowa ciała była czarna jak mgła, a druga połowa jasna, wręcz oślepiająca. Potem zaczęły wyrastać skrzydła, jedno zniekształcone, a drugie białe, piękne i nienaruszone. Potem on odwrócił się, a potem ujrzał Sayola. Sayolu, co się ze mną stało? Co ty tu robisz? Gdzie ja w ogóle jestem? Spytał się Jiwon. Mój bracie, już nic nas nie rozłączy. Witaj na nowo w świecie żywych, powiedział Sayol. Czy ty wykonałeś ten rytuał? Powiedz mi, że tego nie zrobiłeś. Obiecałeś mi, że pod żadnym pozorem nie przywrócisz mnie do życia. Zapomniałeś? Przeraził się Jiwon, a następnie jego dłonie zaczęły świecić się jedna na złoto, a druga na czerwono. Czym jest bez człowiek bez życia, Jiwonie? Czym jestem ja bez Boga? Czym niby jestem ja bez ciebie? Spytał się Sayol.
Nie jestem żadnym bogiem. Jestem zwykłym, upadłym aniołem, tak jak ty i śmierć. Nawet gdybym był, to po tym, co teraz zrobiłeś, nie dostałbyś się ze mną do Edenu. Czemu, Jiwonie? Spytał się przerażony Saeol. Edenu nie ma. Został zniszczony w tym samym czasie, kiedy ty robiłeś rytuał. Dobrze wiesz, że póki ja żyję, to... Przerywał Jiwon. Został on dźgany trójzębem, a następnie rzucony o skałę. Za niego wyłonił się ten sam szaman, który wynalazł taniec krwi. Nie był to szaman. Także nie był to człowiek. Lecz był to pan piekła. Mefistofeles. Szatan. Uniósł się nad wodą, a następnie niebo zaczęło się zamieniać na czerwone na całym świecie. Głupi klan krwi. Został oszukany o najprostszą iluzję. To nie był szaman, który wynalazł taniec krwi, ani Jiwon, co dawał ci wizję Saeolu. To byłem ja. Może byłem martwy po tym, jak wężowy Bóg mnie zabił, jednak dalej byłem w stanie kontrolować inne stworzenia. Taniec krwi nigdy nie istniał. Istniałem tylko ja, diabeł. Każda modlitwa, jaką robiłeś, nie składałeś jej do Jiwona, lecz do mnie. Twoja desperacja, twoja wojowniczość, twoja miłość. I do czego to doprowadziło, co? Teraz, kiedy ja na nowo mam swoją fizyczną formę, nic mnie nie zatrzyma. Nawet śmierć we własnej osobie. Jiwon jako jedyny wie, jak można mnie zabić. To dlatego od teraz Jiwon będzie moim hostem. Od teraz Jiwon będzie mną. Szatan następnie wziął Jiwona, który ledwo oddychał, ale był w stanie mówić. Saeolu, obiecaj mi jedną rzecz. Musisz wziąć trójząb, a potem Jiwon dokończył zdania. A następnie szatan wziął trójząb. Saeol próbował mu go zabrać swoją mocą, jednak to nic dawało, ponieważ szatan od razu po prostu zaczął mu zabierać. Przebił Jiwona w połowę, a następnie on i Jiwon zaczęli się unosić. Pioruny zaczęły lecieć z nieba prosto na szatana i Jiwona, a potem trójząb wycelował prosto w serce Saeola, który zdążył przeniknąć przez niego w odpowiednim czasie. Zza dymu wyłonił się szatan. Jak ci się podoba nowy ja, Saeolu, powiedział. Jiwonie, to ty? Spytał się Saeol. Jiwona już nie ma. Jest tylko Akuma. I tak już będzie na wieczność. Następnie szatan zaczął unosić się nad ziemią, a potem odleciał do piekła wraz z Jiwonem, jako jedno stworzenie. Akuma. I tak będzie na wieczność. Amen. I dream in phosphorescence, bleed through spaces, see you drifting past the far, but no one told you where to go.
przed zmierzchem z wody wyszedł wężowy Bóg. Nakazał on czarnym demonom znaleźć i zabić krwawą ławicę, a następnie zaczął tworzyć. Tworzył tak przez ponad tydzień, aż w końcu z ziemi uniosły się 2 jeziora. Pierwsze, jezioro życia, wykonane na bazie Edenu, zmieni życie każdego, kto do jeziora wpłynie na piękne, wręcz boskie. Obok niego postawił także inne jezioro, jezioro zrujnowania, które stworzył na bazie piekła. Ktokolwiek do niego wpłynie, będzie prowadził życie pełne bólu, cierpienia, niekończących się tortur. A następnie wężowy Bóg obserwował. Wypatrzył wtedy rybę, z którą już miał wielokrotnie do czynienia. I podczas bycia uwolnionym z zaginionego świata i podczas jego spotkania z niebezpiecznym mieszkańcem Amazonii, zwanym Królem Rzek. Był to osobnik pielęgnicy pawieokiej, zwany inaczej Oskarem. Wężowy Bóg podpłynął do niego, a następnie go ukąsił, lecz bezboleśnie. Nie wprowadził w jego ciało trucizny, choć byłoby to o wiele lepsze, a wprowadził tam część samego siebie, pustkę. A więc Oskar wraz z pustką szuka teraz tych obu jezior. A kiedy to zrobi, kiedy przekroczy linię życia i śmierci, serce mroku narodzi się na nowo i uniesie się nad całą Amazonią. I tak już będzie na wieczność.